branża filmowa, jak zmieniła się sektor. Branża filmowa czy sektor filmowy? Branża. Kino. Branża filmowa. Branża. Jak to było jeszcze raz? Powiedz jeszcze raz. Kinematografia. Kinematografia. Dobra, branża filmowa, patrz. Tradycyjnie na poziomie podstawowym, w prosty sposób i na przykładzie zmian, które zaszły w branży filmowej przez ostatnie 100 lat, postaramy Wam się opowiedzieć, o co chodzi w temacie SAP Public Cloud. Jest ze mną Rafał, który ma spore doświadczenie w pracy z relatywnie młodym i obiecującym produktem od SAP. Cześć widzowie, to prawda. Od ponad 2 lat wspieram klientów korzystających z SAP Public Cloud, głównie w zakresie autoryzacji i konfiguracji. Postaram się opowiedzieć, czym jest to rozwiązanie bez typowego SAP-owego żargonu. Dzisiaj skupimy się na wprowadzeniu do tematu, czym jest SAP Public Cloud, dla kogo jest to rozwiązanie, jakie są jego plusy i ograniczenia oraz jaki jest jego model licencyjny, czyli ile to kosztuje. A w kolejnym odcinku pójdziemy dalej, powiemy o modelu ról i uprawnień i podamy realne przykłady wraz z demo tego systemu. Ale może dzisiaj zacznijmy od początku. SAP Public Cloud, Rafał, co to właściwie jest? Najprościej mówiąc, jest to gotowy, w pełni zarządzany przez SAP system ERP, działający w chmurze. Klient nie instaluje go samodzielnie, nie kupuje serwerów, nie martwi się o aktualizacje czy kopie zapasowe. To wszystko jest po stronie SAP. Ty po prostu subskrybujesz usługę i konfigurujesz ją w ramach dostępnych opcji. Okej, czyli zamiast budować, utrzymywać własną serwerownię, zatrudniać administratorów IT, instalować oprogramowanie, po prostu wykupuję dostęp do systemu i jak w przypadku kupna abonamentu, nie wiem, serwisu Netflix, zaczynam z tego systemu korzystać. Czyli ten SAP Public Cloud to trochę jak Netflix w świecie systemów ERP. Nie kupujesz filmów na własność, nie wypożyczasz płyt, nie płacisz kart za spóźnienie. Po prostu płacisz abonament i masz dostęp do katalogu gotowych, przetestowanych procesów biznesowych. SAP dostarcza infrastrukturę dla Ciebie, aktualizację, bezpieczeństwo, a Ty po prostu płacisz, korzystasz. To trochę tak jak Netflix zmienił całą branżę filmową oraz sposób, w jaki oglądamy filmy. Pewnie niektórzy z Was jeszcze pamiętają, jak kiedyś biegaliśmy po kasety VHS do wypożyczalni. Dziś po prostu włączamy telewizor, odpalamy aplikację i oglądamy co chcemy. W tym tkwi różnica. Dawniej musiałeś mieć odpowiedni sprzęt wideo, kasety, półki, pamiętać o terminach zwrotu. I przewijaniach kaset. Tak, przewijaniu kaset. Dziś chmura to świat, w którym nie posiadasz systemu, tylko z niego korzystasz. To zmiana modelu myślenia. Tak jak Netflix w 2007 roku na zawsze zmienił sposób, w jaki oglądamy filmy. Tak, i całą branżę filmową. No dobrze, no to zastanówmy się właśnie w takim razie, kto korzysta. Dla kogo właściwie jest ten SAP Public Cloud? Czy jest to rozwiązanie tylko, nie wiem, dla małych i średnich firm, które mogą łatwo zaakceptować taki standard i związane z nim ograniczenia? Klientów można w zasadzie podzielić na 3 takie główne grupy. Po pierwsze, są to średnie firmy, które chcą wystartować szybko i bez rozbudowanego działu IT, a jednocześnie rozwijają się bardzo dynamicznie i nie chcą, aby systemy IT były barierą wzrostu biznesu. Po drugie, są to spółki córki w dużych grupach, tak zwane projekty Greenfield, gdzie potrzebny jest szybki start w standardzie. No i trzecie, to są duże organizacje, które wdrażają Public Cloud tylko w wybranych obszarach, na przykład zakupy czy kontroling w filiach. Okej, czyli to nie tylko mały biznes w chmurze, ale też duże firmy, które chcą odciążyć swój core system i eksperymentować w nowym modelu. Dokładnie. Często to hybryda. Główny system nadal pozostaje on-premise lub w private cloud, a jedynie wybrane procesy działają w public cloud. To pozwala połączyć stabilność i standaryzację z elastycznością. Przejdźmy do konkretów. Porozmawiajmy może o największych plusach podejścia z użyciem SAP Public Cloud. Po pierwsze to czas wdrożenia. Możesz wystartować w kilka tygodni lub miesięcy, korzystając z gotowych procesów. Po drugie, aktualizacje. SAP dostarcza nowe wersje systemu 2 razy w roku, więc zawsze masz świeży i bezpieczny produkt. Po trzecie, niższe koszty utrzymania i jednorazowej inwestycji. Nie inwestujesz dużych kwot na początku w serwery ani administrację, obsługę tego, za to płacisz abonament, dzięki czemu Twoja firma może używać tego systemu od początku swojego rozwoju, powodując, że ograniczenia systemu informatycznego nie są barierą wzrostu dla Twojej firmy.
I po czwarte, stabilność i bezpieczeństwo. SAP zapewnia infrastrukturę zgodną z najwyższymi standardami, więc nie musisz sam śledzić patchy, certyfikatów i wykonywać kopii zapasowych, które mogą być potrzebne na wypadek utraty danych. Czyli mniej noszenia kabli i obsługi, administracji, a więcej wartości dla biznesu. Oczywiście za cenę tego abonamentu uzyskujesz usługę premium. Zawsze aktualna, zawsze dostępna, bez błędów w kodzie, z spowodowanymi poprawkami na przykład wewnętrznych służb IT. A dla zarządów ważną informacją jest też skalowalność. Gdy firma rośnie, po prostu zwiększasz subskrypcję. Nie musisz kupować nowego sprzętu, zatrudniać adminów czy planować migrację. Porozmawiajmy może teraz o ograniczeniach. Co w zamian oddaję? Jaka jest cena? I nie chodzi mi tutaj o aspekt licencji, bo do tego jeszcze, za chwilę przejdziemy, ale bardziej ograniczenia, które są w tym rozwiązaniu, bo zakładam, że jest coś za coś. No oczywiście. Po pierwsze, to jest taki najważniejszy aspekt, jest mniejsza możliwość kustomizacji. Nie możesz dowolnie zmieniać kodu systemu, tylko możesz go konfigurować w ramach pewnych przewidzianych rozszerzeń. Po drugie, tempo zmian dyktuje SAP. Aktualizacje są obowiązkowe i trzeba przygotować całą organizację, żeby za nimi nadążała. Po trzecie, nie wszystko się zmieści. Czyli jeśli Twoje procesy są bardzo specyficzne, Public Cloud może okazać się zbyt ciasny. Po czwarte, integracje. Trzeba dobrze zaplanować dane, interfejsy. Standard pomaga, ale nie zrobi wszystkiego. No i ostatnie, mindset, tak? Trzeba zaakceptować, że najpierw idzie standard, a potem własne pomysły, tak? Czyli podsumowując, i wracając do Netflixa, nie możesz sam dodać filmu do katalogu. Jeśli czegoś nie ma, to po prostu nie ma. I wtedy możesz rozważyć model hybrydowy. Część w Public Cloud, część poza nim. To właśnie daje elastyczność, a jednocześnie porządek. Wybrać ten Public Cloud czy nie? A gdybyś miał dziś zdecydować, czy iść w SAP Public Cloud, to o co powinien zapytać zespół? Można zrobić taki szybki test. Po pierwsze, czy 80% procesów da się obsłużyć w standardzie? Czy krótki czas wdrożenia jest w tym przypadku kluczowy? Czy zależy nam na niskim TCO i przewidywalnych kosztach? No i czy kultura firmy zaakceptuje standardowe rozwiązania? Czy integrację da się zbudować w ramach dostępnych API i rozszerzeń? Czyli jeśli większość odpowiedzi jest na te pytania na tak, to znak, że warto iść w SAP Public Cloud. Jeśli jednak często odpowiadałeś nie, lepiej pozostań w Private Cloud albo w On-Prem. Chmura to nie może być moda. To musi być świadomy wybór modelu działania. A jeśli ma być świadomy, to porozmawiajmy o tym, ile to kosztuje. Czyli poruszmy wspólnie kwestię licencjonowania SAP Public Cloud, bo to właśnie tutaj analogia z Netflixem nabiera pełnego sensu. W tradycyjnym świecie SAP kupowałeś licencję, płaciłeś raz, a potem miałeś utrzymanie i miałeś system na własność, a w chmurze, tak jak w Netflixie, płacisz za abonament i dostęp do niego. SAP wprowadza aktualny model nazwany PUMP, Per User Per Month, czyli jest to następca FUE, które wcześniej było dla Public Cloud. Po prostu oznacza to za użytkownika miesięcznie. Nie kupujesz już systemu, tylko go subskrybujesz. W tej cenie masz infrastrukturę, aktualizację, wsparcie techniczne i prawo do korzystania z oprogramowania. No, czyli jak w Netflixie, nie martwisz się o sprzęt, a jedynie to, co chcesz oglądać. Albo w przypadku systemu, z jakich procesów biznesowych chcesz korzystać. Dokładnie. W SAP Public Cloud funkcjonują tak zwane katalogi biznesowe, czyli zbiory aplikacji i funkcji biznesowych. To one decydują o tym, jakiego typu licencję dostanie użytkownik. Każdy katalog ma przypisaną swoją kategorię, na przykład Self-Service, Operational, Finance Base, Finance Premium, Developer. Czyli jeśli użytkownik ma dostęp do katalogu z, nie wiem, z wyższej półki, tak, na przykład Finance Premium, tak, to system automatycznie przypisze mu droższą licencję. Nawet jeśli faktycznie z tych aplikacji korzysta rzadko albo wcale. Tak. System działa w myśl zasady najwyższy typ wygrywa. Jeżeli pracownik ma dostęp do kilku katalogów, to zostanie przypisany do tego najwyższego, tego z najwyższą ceną, więc te pozostałe już nie będą miały w tym przypadku znaczenia. To oznacza, że jeden nadmiarowy dostęp potrafi podbić koszt licencji dla całej grupy użytkowników. No to brzmi jak coś, co trzeba naprawdę dobrze zaprojektować, bo wystarczy, że ktoś dostanie dostęp do na przykład rozwiązania SAP Concur, który jest częścią pakietu premium
I z użytkownika self-service robi się użytkownik premium, a firma płaci kilkanaście razy więcej. Dlatego w modelu PUPM kluczowe są warsztaty licencyjne i świadome projektowanie ról. Firmy powinny wiedzieć, które katalogi są przypisane do droższych pakietów i unikać takich przypadkowych dostępów, bo to dosyć mocno podnosi całkowity koszt licencji. A niestety często firmy tego nie wiedzą, bo nie jest to wiedza, z którą SAP chętnie się dzieli. Powiedzmy więc wprost, PUPM jest prosty w komunikacji, ale wymaga ogromnej precyzji w praktyce, bo system nie patrzy na to, kto rzeczywiście korzysta, tylko na to, kto jakie ma uprawnienia, czyli płacisz za potencjał, a nie za faktyczne użycie. Dlatego ważne jest też monitorowanie aktywności użytkowników. Często okazuje się, że część osób ma dostęp do aplikacji klasy premium, ale nigdy ich nie otworzyła. Warto to przeanalizować i odebrać nieużywane uprawnienia. Oczywiście w granicach już zakupionych licencji. No tak, no to mi przypomina jeden z tych przykładów, który niedawno omawialiśmy. Firma produkcyjna, 100 użytkowników, większość potrzebuje podstawowego dostępu z self-service, bo pracuje organizacyjnie, a tylko kilku ludzi naprawdę wymaga finance premium. Ale jeśli zdefiniujesz rolę zbyt szeroko, to nagle połowa załogi produkcyjnej kosztuje tak jak dyrektorzy finansowi. Dokładnie. I to jest właśnie sedno modelu PUMP. On z jednej strony upraszcza cennik, ale jednocześnie przenosi odpowiedzialność za klasyfikację użytkowników na klienta. SAP zdejmuje z głowy przeliczniki, ale oczekuje, że organizacja świadomie zarządzi rolami i katalogami. Warto też wspomnieć o tych ograniczeniach kontraktowych, tak? Czyli w ten nowy model PUPM daje elastyczność, ale tylko w jedną stronę, czyli licencje można łatwo dodać, jak potrzebujesz więcej w trakcie umowy, ale nie można ich zmniejszyć aż do momentu odnowienia kontraktu. Pamiętajcie o tym, bo zwykle kontrakty są podpisywane na 3 albo 5 lat. Jeśli firma przeszacuje swoje potrzeby i kupi zbyt dużo licencjum premium, tak na wszelki wypadek, to płaci za nie do końca umowy. Dlatego kluczowe jest planowanie z marginesem rozsądku i stały monitoring, aby sprawdzić, kto faktycznie z tego systemu korzysta i w jaki sposób. Czyli pamiętajcie, nie wystarczy po prostu kupić te licencje SAP Public Cloud i odhaczyć temat. Trzeba mieć świadomość, że każdy katalog to koszt, a odpowiednie narzędzia takie jak SAP GRC, SAP IAG czy Smart GRC pomagają realnie kontrolować, kto ma dostęp i ile firma faktycznie płaci za swoje role. PUPM to Netflix ERPA, abonament prosty w teorii, ale jeśli nie wiesz, co będziesz oglądał, to szybko okaże się, że płacisz za 4 konta premium, za kanały premium, choć oglądasz tylko 2 seriale w miesiącu. Myślę, że jest to idealne podsumowanie. W chmurze płacisz nie za sprzęt, tylko za dostęp, więc warto wiedzieć, komu naprawdę go dajesz. A w kolejnym odcinku przejdziemy do konkretów dla zaawansowanych. Pokażemy model autoryzacji w SAP Public Cloud, pokażemy jak wygląda taki system na żywo, pokażemy Spaces i Pages, no i jak uniknąć błędów przy konfiguracji. Dokładnie tak. Dzisiaj skupiliśmy się na idei, co to jest, dla kogo i po co. Następnym razem pokażemy, jak to działa w praktyce. To tyle, ile przygotowaliśmy w tym dzisiejszym odcinku. Myślę, że teraz łatwiej Wam zrozumieć, że tak jak Netflix zmienił branżę kinematografii, branżę filmową na zawsze, tak SAP w swoim modelu SAP Public Cloud zmienia, czy proponuje zmianę z tego, jak firmy korzystają z systemów klasy RP. Dajcie znać w komentarzach, czy taka zmiana, którą proponuje SAP w SAP Public Cloud, przekonuje Was, czy chcielibyście zobaczyć, czy skorzystać z takiego rozwiązania i w jakich okolicznościach. No liczymy na Wasze zaangażowanie w komentarzach i Wasze spostrzeżenia. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dzięki bardzo. Cześć.